Cześć, dzień dobry. Ostatnimi czasy z jakiegoś powodu więcej zdecydowanie siedzimy w domu. I kiedy skończą nam się już wszystkie seriale i wszystkie gry, szukamy innych sposobów, jak spędzać wolny czas. Między innymi takim sposobem spędzania wolnego czasu jest czytanie książek albo na przykład oglądanie albumów fotograficznych. I dzisiaj chciałbym przedstawić Wam kilka moich ulubionych albumów fotograficznych, które udało mi się zgromadzić przez ostatnie parę lat. Fotograficzne, drukowane albumy to jest wspaniała rzecz. To jest coś zupełnie innego niż taki nieustanny strumień jednorazowych zdjęć z internetu, które scrollujemy i które dzień po tym, jak zostały wrzucone, już spadają w rankingach serwisów społecznościowych i nigdy więcej nikt ich nie zobaczy, chyba że z powrotem je znowu wrzucimy na naszego feeda albo będziemy je promować. Z albumami drukowanymi jest zupełnie inaczej, bo to jest moment, kiedy się bierze ten album do ręki, siada się na fotelu, kanapie czy gdziekolwiek i faktycznie człowiek skupia się na nim, faktycznie ogląda te zdjęcia, ma tych zdjęć nie 300 do przeglądnięcia w ciągu jednego dnia, tylko na przykład ogląda sobie 10 zdjęć i każde naprawdę wnikliwie studiuje. Czyta jakiś opis do niego, dzięki czemu odbiór tych fotografii jest zupełnie inny, jest spokojniejszy, bardziej wnikliwy, pełen skupienia. Takie drukowane albumy mają to do siebie, że też wracamy do nich o wiele częściej. One sobie stoją na półce i nawet czasem, nie wiem, robiąc porządki, czy po prostu przechodząc koło tej półki, przypomnimy sobie, o, ten album tam leży i obejrzy się ze 3 zdjęcia. A czasem bywa tak, że na przykład ja przechodzę koło półki, zobaczę album i chcę zobaczyć sobie jakieś jedno zdjęcie z niego, a kończy się tak, że oglądam pół albumu naraz, bo po prostu tak mnie wciąga. Zacznę od albumu mojego najukochańszego twórcy, fotografa, którego mam 2 albumy, ale jeden z nich niestety został w Polsce, a że jest wielkim klocem, to nie zmieścił się nigdy więcej już do bagażu podręcznego i po prostu leży tam i czeka na lepsze czasy. To jest Gregory Crewdson i mam tutaj ze sobą album Twilight. Crewdson to jest... Crewdson, tak wymawiam, może jest to Crewdson. Crewdson to jest fotograf, którego wyróżnia to, że większość jego zdjęć to są takie małe dzieła sztuki przygotowywane właściwie jak plan filmowy. To jest fotograf, który czasem zamyka całą ulicę w jednym miasteczku albo kilka ulic, żeby zrobić zdjęcie, albo buduje w ogóle specjalne, potężne dekoracje, żeby zrobić w nim właśnie wymyśloną scenę. Jego kadry są niezwykle filmowe, takie fabularne i to jest, przyznaję, rodzaj zdjęć, jaki najbardziej mi się podoba. To jest coś, co też chciałbym, czasem staram się, a też chciałbym robić tego coraz więcej, bo to jest rodzaj fotografii, która najbardziej mi się podoba i jakoś przemawia do mnie. Tu mamy album Twilight, który jest, zdaje się, jego pierwszym albo drugim albumem, jaki powstał. Wszystkie zdjęcia w tym albumie powstały na wielkoformatowym aparacie 8x10 i właśnie każde z nich powstało jakby przy udziale całej ekipy oświetlaczy, aktorów, stylistów, stylistek, scenografów, scenografek i obrazuje trochę surrealistyczne sceny w jakimś hipotetycznym małym miasteczku na amerykańskiej prowincji. Właśnie zdjęcia Crewdsona to są zdjęcia, do których mogę wracać raz za razem. To są jak niemalże wielkie malowidła, do których można wracać i za każdym razem znajdować coś nowego, ponieważ każde z tych zdjęć jest zaaranżowane do najmniejszego szczegółu. Ta cała scenografia jest przygotowana, kompozycja jest dobrana, tak jak tutaj jest zalany pokój cały wodą, w którym leży kobieta. I cały ten album, jak tytuł mówi, jest właśnie poświęcony takiej jakiejś strefie zmierzchu, czyli takiej strefie, gdzie mieszają się zwykłe, codzienne wydarzenia, właśnie jak życie amerykańskiej prowincji, z czymś niesamowitym, czymś niezwykłym. Drugim albumem, który bardzo lubię i lubię do niego wracać, a który kupiłem dość niedawno i od razu przypadł mi do gustu, jest album Girl Pictures Justine Kurland
I nie przypadkiem pokazuję go zaraz po Crusonie, ponieważ Kurland jest uczennicą Cruzona, studiowała pod jego okiem. I trzeba przyznać, że widać wpływy, bo jej fotografie również są starannie zaaranżowanymi scenami, bardzo filmowymi, do których można sobie dorobić jakąś historię. Człowiek jest ciekawy, co tak naprawdę się dzieje na tych fotografiach. Różnica jest taka, że większość tych zdjęć jest o wiele bardziej jakby naturalna. Nie są tak sztuczne, oświetlone, tak wystudiowane jak fotografie Cruzona. I ten album, Girl Pictures, jest wypełniony fotografiami, takimi scenami, powiedziałbym, bardzo dziewczyńskimi, ale nie dziewczyńskimi w sensie, że kobiety wdzięczą się do kamery i wyglądają pięknie, tylko powiedzmy takie zwykłe życiowe scenki z życia właśnie młodych, dorastających dziewczyn. I odbiór tych zdjęć jest ciekawszy o tyle, że na początku książki znajduje się takie krótkie, wprowadzające opowiadanie. I dzięki temu opowiadaniu interpretujemy te zdjęcia jako tak jakby zapis fotograficzny życia jakiegoś plemienia zbuntowanych dziewczyn, które żyją sobie jakby w swoim gronie gdzieś na obrzeżach cywilizacji, jak to się mówi, w mieście czy pod miastem, mieszkają w szałasach i przede wszystkim włóczą i szwędają się, tak jakby, nie wiem, szukając swojego miejsca, celu w życiu. O tym albumie usłyszałem na kanale YouTube Willema Werbecka. Nie wiem, czy dobrze wymawiam jego nazwisko. Natomiast jak tylko usłyszałem, że to jest album uczennicy Cruzona i zobaczyłem kilka sampli, które pokazał, to wtedy zdecydowałem, że muszę go mieć. Trzecim albumem jest album zupełnie odmienny od dwóch poprzednich i to jest Nan Goldin Ballad of Sexual Dependency. To jest album, taki klasyk jakby z 1986 roku. Nan Goldin, autorka, sama jest niezwykle barwną postacią i ten album powstał chyba w latach 70. czy 80., kiedy jak to jej rodziną, jak to ona nazywała, plemieniem właśnie było środowisko drag queen, narkomanów, powiedzmy ludzi na marginesie życia społecznego. I ona fotografowała ich nie jako fotograf, który przychodzi z zewnątrz i robi reportaż, czy fotografuje ludzi, tylko ona była częścią tej rodziny. Ona fotografowała ich wszystkich i siebie zupełnie z wewnątrz, więc to jest taki jakby intymny dziennik i te zdjęcia są tak blisko bohaterów, że bardziej się już na pewno nie da. One właśnie poruszają temat właśnie seksualności, związków i ta tytułowa zależność nie tylko odnosi się do właśnie związków, erotyki, seksu, ale też do narkotyków. To są zdjęcia, które mają niesamowity ładunek emocjonalny, tym bardziej, że właśnie wiemy, że one są wszystkie autentyczne. Natomiast powiedziałbym, że nie wiem, czy będę często wracał do tego albumu, ponieważ ja najbardziej lubię w zdjęciach właśnie atmosferę, klimat, taki pewien klimat smutku i melancholii, takiej jakiejś stagnacji, może nie stagnacji, spokoju. Uwielbiam studiować światło na zdjęciach, kompozycję, uwielbiam jakąś taką narrację, natomiast te zdjęcia są bardzo, bardzo surowe. W nich nie liczy się właśnie forma, ale liczy się to, co one przedstawiają. Moje ulubione zdjęcie to jest zdjęcie okładkowe, ze względu na jego filmowy bardzo charakter. I po dawce surowego życia wracamy znowu do wystudiowanych, melancholijnych kadrów. I to nie do końca jest album fotograficzny, to jest taki zbiorczy album o Tarkowskim, którego chyba w Polsce nie trzeba nikomu przedstawiać. To jest to był radziecki reżyser. Nakręcił ledwie kilka filmów, ale nimi już wszedł do panteonu najbardziej uznanych twórców filmowych. Ja osobiście absolutnie uwielbiam Tarkowskiego. Nie powiem, żebym wiele z nich rozumiał, ale jeśli chodzi o atmosferę, o klimat, o zdjęcia, o poczucie doświadczania, jakiegoś uniesienia duchowego, to on nie ma sobie równych, to znaczy jego filmy.
I ten album to jest tak naprawdę zbiór różnych tekstów samego Tarkowskiego, bo on też pisał, tekstów innych autorów o nim, a największą jego część stanowią kadry z filmów, które nakręcił. Tak naprawdę w tym albumie przez dużą część nie ma zdjęć Tarkowskiego, tylko są zdjęcia operatorów, z którymi współpracował. Nie pamiętam ich wszystkich nazwisk, ale wypisałem sobie. To był Wadim Jusow, Georgi Rerberg, Aleksander Kniaziński, który nakręcił zdjęcia do wspaniałego Stalkera, Giuseppe Lanzi i Sven Nykvist, który współpracował też z Bergmanem. To przy ostatnim filmie Tarkowskiego. No i właśnie tu tak jakby mamy w tych kadrach wybranych opowiedziane wszystkie filmy Tarkowskiego i studiowanie każdego z tych kadrów też daje ogromną przyjemność i też jakby potężną dawkę wiedzy o kompozycji, o aranżowaniu scen. Ale rozgadałem się o tych kadrach filmowych, natomiast to, dlaczego ja tak naprawdę kupiłem ten album, bo filmy Tarkowskiego już znałem, jest jego ostatnia część, czyli reprodukcje polaroidów Tarkowskiego, tego jest raptem kilkanaście zdjęć, ale jest w nich też coś ujmującego, na przykład te właśnie zdjęcia ze wsi, takie wypełnione mgłą, zielonkawe. Jest w nich coś bardzo, bardzo atmosferycznego. Przedostatnim albumem, o którym chcę wam opowiedzieć, jest album Franceski Woodman, On Being an Angel. Franceska Woodman była amerykańską fotografką, która popełniła samobójstwo w wieku 23 lat w 1981 roku. I ten album jest wypełniony w dużej mierze czarno-białymi fotografiami, a może wszystkie są czarno-białe? Prawie wszystkie. Wiele z nich to są autoportrety samej Woodman. O ile nie wiadomo, czy Woodman spotkała się w ciągu swojego życia z ideami feministycznymi, o tyle jakby teraz po wielu latach te zdjęcia są interpretowane w kluczu feministycznym jako właśnie eksploracja, jak to się ładnie mówi, właśnie kobiecości, spojrzenia na kobiety, kobiecego ciała. Ona to ciało swoje właśnie zamyka w różnych szklanych pojemnikach, tak jakby czyni się eksponatem sama. Bardzo często wyszukiwała właśnie jakieś opuszczone, zniszczone miejsca, w których robiła sesje. Dużo jest właśnie takich poruszonych zdjęć, gdzie widzimy ostre tło, natomiast sama postać jest jakimś takim trochę duchem eterycznym. Ja szukam teraz jednego z moich ulubionych zdjęć w tym albumie, które Franceska Woodman zrobiła, jak miała 13 lat. I ono jest po prostu podpisane Self-Portrait at 13. Jest w nim coś naprawdę wciągającego i interesującego. O, kolorowe są tutaj. Bardzo ciekawy album, też trochę otwierający oczy, że nie każda fotografia musi być ostra, na nie każdej fotografii musi być widoczna twarz i pokazująca też, że można pokazywać zdjęciami ważne tematy, problemy, stany emocjonalne w bardzo taki spontaniczny też sposób. I ostatnim albumem jest maleńki albumik, taki właściwie zeszycik, który też zamówiłem sobie dość niedawno. To jest album Michaela McCluskey, jeżeli tak to się wymawia, którego od dłuższego już czasu obserwuję na Instagramie i też przez jego Instagrama dowiedziałem się, że w ogóle ten album jest w sprzedaży. Został wydany przez brytyjskie wydawnictwo w liczbie 300 egzemplarzy, więc mogę udawać, że mam jakiegoś niespotyka w swojej kolekcji. Tutaj znowu powracamy do tematów filmowych, kadrów z wystudiowanym oświetleniem. Znaczy one nie są sztucznie świecone w większości. To są, jak sam autor mówi, zdjęcia, które powstały bardzo często w trakcie jakichś wycieczek po okolicy. On mieszka właśnie też na amerykańskiej prowincji w Michigan i to są znowu takie właśnie bardzo filmowe obrazki z pięknym światłem, dużo jest scen nocnych. Moim zdaniem zdecydowanie zasługują na większy format i lepszy papier niż w tym właśnie maleńkim zeszyciku.
W każdym razie też oprócz Crewdsona powiedziałbym, że jest tu trochę takich inspiracji słynnym Toddem Hido. I to tyle. To był ostatni album. Na razie nie mam więcej, to znaczy mam albumy, ale powiedzmy to są te, do których co jakiś czas wracam i które najbardziej mnie inspirują. Czy wy macie jakieś albumy fotograficzne, czy macie jakieś takie, które kochacie i uwielbiacie i oglądacie raz za razem? Dajcie znać, a dzisiaj dziękuję i do zobaczenia następnym razem.